Cześć wszystkim, z tej strony Adam Czapla i zapraszam Was do obejrzenia trzeciego odcinka serii Student Medycyny Ogląda. Ten odcinek będzie nietypowy, ponieważ obejrzymy sobie zdjęcie klatki piersiowej. Jakie są zalety zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej? Zdjęcie klatki piersiowej jest jednym z najczęstszych przeglądowych badań obrazowych na świecie. Najczęściej wykonuje się je przeglądowo, jednak istnieje wiele medycznych wskazań do zdjęcia klatki piersiowej. Do niektórych z nich należą kaszel trwający ponad 3 tygodnie, nie poddający się leczeniu, urazy klatki piersiowej, krwioplucie, duszność. Jakie są zalety zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej? Do zalet zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej należy powszechna dostępność badania, niski koszt badania wynoszący około 50 zł oraz niska dawka promieniowania, jaką otrzymuje pacjent. Jak wykonuje się zdjęcie klatki piersiowej? Najczęściej wykonuje się zdjęcia typu PA, czyli posterior-anterior, w którym lampa rentgenowska jest skierowana na plecy pacjenta. I wtedy prosi się pacjenta, żeby w ten sposób ustawił ręce, co ułatwia zobaczenie struktur kostnych, ponieważ wtedy łopatki ładnie się odsuwają. Tak wygląda klatka piersiowa osoby zdrowej, zaraz się jej dokładnie przyjrzymy. Jest to raczej mężczyzna, ponieważ nie widać zarysu piersi. Na badaniu rentgenowskim bardzo łatwo jest uwidocznić złamania żeber, chociaż nie zawsze się one pokazują. Na początku oceniamy sobie struktury kostne, czyli mamy tutaj dwa obojczyki, obojczyk lewy i obojczyk prawy, kręgosłup piersiowy, żebra, mostek. Powinno być 12 żeber po każdej stronie, czyli liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 wolne żebra. Trochę się nam schowały, ale są. No i tak samo powinniśmy kręgi też zobaczyć, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kręgów piersiowych. No i następnie oceniamy sobie płuca. Generalnie tam, gdzie jest ciemno, to jest powietrze, a tam, gdzie jest jasno, to jest tkanka, która jest bardziej zbita. No i tutaj mamy tchawicę, na ciemno zaznaczoną. Mam nadzieję, że to widać. Tu jest tchawica, która sobie idzie wzdłuż kręgosłupa, na ciemno. I ona rozgałęzia się na oskrzela główne, prawe i lewe, które wchodzą do wnęki płuca prawego i wnęki płuca lewego. No i następnie te oskrzela dzielą się na mniejsze, później na oskrzeliki i pęcherzyki płucne, których już nie widać na zdjęciu i są one po prostu na ciemny kolor zaznaczone. I oglądamy sobie całe płuca dokładnie, szczyty płuc i podstawa płuc. Z reguły szczyty płuc są bardziej upowietrznione, więc powinny być bardziej na czarno, a podstawa płuc jest mniej upowietrzniona, więc powinna być bardziej biała. Tak w rzeczywistości jest. Tutaj mamy przeponę i przepona jest troszeczkę wyżej po stronie prawej, ponieważ tutaj mamy wątrobę, a troszeczkę niżej po stronie lewej, ponieważ tutaj jest w zasadzie tylko śledziona, zgięcie śledzionowe okrężnicy, żołądek, też tutaj widać światło żołądka, więc struktury troszeczkę mniejsze i nie powodują takiego wybrzuszenia tej przepony. Tu jest światło żołądka, nie wiem, czy to widać. Widać? Nie powiecie mi. Nie wiem, spróbuję zaznaczyć. No, to jest światło żołądka. No, ale jesteśmy w klatce piersiowej, więc to tak nawiasem mówiąc. Ważne jest obejrzenie kątów przeponowo-żebrowych, ponieważ tutaj może się zbierać płyn, ale tutaj jest wszystko bardzo ładnie, nie ma żadnego płynu. Tak samo jak nie ma też powietrza pod przeponą, to też dobrze. No i teraz przechodzimy sobie do obejrzenia sylwetki serca. No czyli tak, fizjologicznie serce leży sobie po lewej stronie, ale do 2 cm może wystawać po prawej stronie, 2 cm od mostka i to jest fizjologia. Także też w porządku. Tutaj lewa komora, koniuszek serca, prawa komora, prawy przedsionek, lewy przedsionek. Tu też widać uszko lewego przedsionka. No i teraz główne naczynia, czyli aorta,
wstępująca i zstępująca. I tutaj łuk aorty, w zasadzie krążek aorty. No wiem, że może tego bardzo tutaj nie widać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że tak w rzeczywistości jest. Tutaj z prawej komory pień płucny wychodzi i rozdziela się na tętnicę płucną prawą i tętnicę płucną lewą. Żyła główna górna, żyła główna dolna. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.